Cześć, witajcie na kanale WaterJet Support. Dzisiaj odwiedziliśmy firmę IMAR w celu przeprowadzenia krótkiego wywiadu na temat naszej maszyny. No i zaczniemy sobie od najprostszego pytania, czyli proszę się przedstawić i powiedzieć, czym zajmuje się Pańska firma. Cześć, nazywam się Paweł Młynarski, jestem dyrektorem zarządzającym w firmie IMAR. W firmie kamieniarskiej, rodzinny biznes, firma już ma 34 lata na rynku kamieniarstwa budowlanego. W tej chwili prowadzę ją razem z bratem i z ojcem. Każdy ma podzielony swój zakres obowiązków i głównie zajmujemy się wykańczaniem wnętrz z kamienia, robieniem układzin kamiennych, łazienek, blatów kuchennych. Że rodzinny biznes to wiemy, a dlaczego kamieniarstwo? Skąd taki pomysł? Jak to się wszystko zaczęło? Tak jak powiedziałem, rodzinny biznes. Przejęliśmy budynki, w których teraz prosperujemy. Mój ojciec nabył w 1988 roku, była to firma budowlana. W pewnym momencie jak losy go poprowadziły tak, że z wykonywania elementów prefabrykowanych z lastryka przełożył się na biznes kamieniarski. Czy mógłby Pan przedstawić proces produkcyjny firmy od koncepcji do produkcji? Koncepcja głównie powstaje w głowie architekta, który odpowiada na zapotrzebowanie klienta. My wchodzimy w momencie, kiedy już klient dokładnie wie z architektem, jakich materiałów chce użyć, jak ma wyglądać wnętrze. Przyjeżdżają do nas, oglądają materiały, czasami odpowiadamy na ich zapotrzebowanie mailowo, gdy potrzebują inspiracji, co mogłoby być, jaki kamień mógłby pasować do koncepcji, o której myślą. Bo można zacząć od kamienia, a kamień może być tym elementem końcowym, który uzupełnia wszystko, tak? Czasami ta droga jest różna, tak? W momencie, kiedy front robót budowlanych jest gotowy do kamienia, no to wtedy my wchodzimy do akcji, wysyłamy technologów, którzy robią rysunki produkcyjne. Gdy kamień jest przygotowany, jest już kupiony dla klienta, wtedy robimy symulację, jak będzie dane wnętrze wyglądać, jak kamień będzie pocięty, no i później dochodzi do instalacji. Ile rodzajów kamienia można spotkać u Was? Na magazynie mamy około 110 kolorów kamienia, ale wybór jest dużo większy. Oczywiście nie wszystko jest tak, że mamy na stanie magazynowym każdej ilości, tak? Czy tam takiej ilości, które zapewniałyby zrealizowanie każdego projektu. Bardzo często jest tak, że kupujemy materiał specjalnie pod dane zamówienie. Dlaczego spośród dostępnych technologii wybrał Pan technologię hydrostrumieniową? Czym się wyróżnia? Myśleliśmy o WaterJetie już długo wcześniej. To chodziło przede wszystkim przy zakupie pierwszej maszyny WaterJet, chodziło o precyzję cięcia i zależało nam na tym. Też było to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, bo materiały wchodziły do cięcia w kamieniarstwie nie tylko naturalne, ale materiały, które mają wysokie naprężenia wewnętrzne w materiale samym. I samo cięcie piłą czy obróbka na maszynie CNC powodowało, że materiały pękały, a WaterJet jednak nie ma tej bezpośredniego styku z materiałem i skuteczność cięcia była dużo wyższa. No i precyzja oczywiście, bo możemy praktycznie każdy kształt wyciąć w dwuwymiarze, tak, i to na tym nam zależało. Okej, a kiedy pojawił się pierwszy WaterJet? 12 lat temu. I co zmienił wtedy? No to był największy skok taki w naszej produkcji. Nagle zobaczyliśmy, że wszystko to, co narysujemy na rysunku DXF czy DWG, możemy wyciąć, tak? Wcześniej to było tak, że wiedzieliśmy, jak coś ma wyglądać, no ale samo frezowanie maszyną CNC ma pewne ograniczenia, bo narzędzia mają pewną średnicę. I ta średnica nie jest milimetrowa jak w WaterJetie, tylko ona ma 10 albo 20 mm, jeżeli chodzi o frezy tnące. I to było dla nas kluczowe, tak możliwość zrobienia łuków, cięć wewnętrznych gierunków, czyli podcięć 45 stopni. To było to. Okej, bo pierwszy WaterJet już był. Jakimi aspektami kierował się Pan, wybierając drugiego WaterJeta?
Świadomie albo i nieświadomie wybieraliśmy pierwszego Waterjeta. Zależało nam na tym, żeby to było z firmą, z którą współpracujemy, jeżeli chodzi o serwis. I Waterjet został wykonany na zamówienie, to był prototyp tej firmy, firma, która nam wcześniej dostarczyła maszynę CNC. Nie wiem, czy do końca mieliśmy jakieś takie założenia, co ma być. Wiedzieliśmy, że ma być 5-osiowy. Później, gdy przyszło nam do głowy, że widzimy jakieś ograniczenia w tym Waterjetie, no to zaczynaliśmy jakby zgłębiać tą wiedzę o Waterjetach, co możemy nowego wprowadzić albo co nam ułatwi. No i wydaje mi się, że może nie tyle precyzja, co precyzja też cięcia i jakość cięcia, ale oprogramowanie daje nam możliwości dużo większe. Nowe oprogramowanie w maszynach. Czym różni się w kwestiach technicznych stary Waterjet od nowego, oprócz oprogramowania? W których aspektach odczuwa Pan największe różnice? Największa różnica to jest konstrukcja, bo stary Waterjet to była konstrukcja zaciągnięta z maszyn kamieniarskich. Druga rzecz, no to oczywiście jest prędkość cięcia i jakość cięcia, jeżeli chodzi o ten najwyższy stopień, na którym nam zależy jakości. Kolejną rzeczą jest to, że poduszka powietrzna w nowej maszynie pozwala, że bardzo szybko jakby zapełniamy basen do tego, aby maszyna cięła cicho i pod wodą. Kolejną rzeczą no to oprogramowanie, to było też dla nas bardzo ważne i co jeszcze? I chyba tyle. Następne pytanie, co zmieniło się po zakupie nowego Waterjeta? Czy są jakieś konkretne przypadki, w których nowa maszyna usprawniła procesy? Usprawniła, tak jak wcześniej wspominałem, proces samego projektowania. Maszyna OMAX jest kompatybilna z programami 3D, a z racji tego, że jakby rynek coraz więcej daje nam takich wyzwań, jeżeli chodzi o kształty, o bryły, trójwymiary, no to, że maszyna dobrze jest kompatybilna z programami tego typu, pozwala nam jakby usprawnić jakby same te przed cięciem, same te projektowe czynności, które musimy wykonać. Wszystkie pomiary w naszej firmie wykonywane są za pomocą skanera takiego 3D i sam fakt przerzucenia tego rysunku 2D z DXF-a czy z DWG w bryłę, którą widzi maszyna, powoduje, że nie wiem, samo projektowanie czy rysowanie nowych rysunków, które idą do produkcji, jest przyspieszone o 2-3 razy. Na rynku mamy kilku producentów maszyn Waterjet. Dlaczego wybrał Pan akurat producenta OMAX? Czy mógłby Pan przedstawić rozważania podczas tego zakupu? Wieloletnie doświadczenie pokazało nam, jak bardzo istotną kwestią jest serwis i wsparcie producentów przy serwisie maszyn, bo to jest ciągła potrzeba kontaktu z serwisem, tak? I jeżeli to wsparcie jest, jeżeli są narzędzia, jeżeli są kompetentni ludzie, to faktycznie to wtedy dobrze działa. Muszę przyznać, że OMAX też jakby wybór OMAXa był po części spowodowany tym, że wsparcie tego serwisu, który w tej chwili serwisuje nam OMAX, dostałem też do tej pierwszej maszyny i potrafili mi rozwiązać ileś problemów, które miałem, a tamtego wsparcia wcześniej nie było. I tu chciałem mieć pewność tego, że reakcja przy awariach, które się zdarzają, normalne jest to w przemyśle, będzie szybka i będzie kompetentna. Za nami znajduje się duża gama przeróżnych kamieni. Chciałabym zapytać, pewnie nie tylko mnie to interesuje, który może według Pana jest tutaj najciekawszy i najcenniejszy, o którym można by było coś ciekawego powiedzieć? Czyli to można powiedzieć, że są dwie kwestie, bo dla mnie najciekawsze to nie do końca może być dla kogoś innego. Oczywiście to jest zawsze rzecz gustu, co się komu podoba. Jeżeli chodzi o najcenniejszy, czyli najdroższy, no to będzie agat. To jest naturalny materiał, ale sklejany z elementów i wypełniany żywicą. To są najcenniejsze, najdroższe i najcięższe w obróbce tutaj elementy. Cena metra kwadratowego jest naprawdę zaporowa czasami dla zwykłych śmiertelników, że tak powiem.
Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu. Spora ilość ciekawych informacji. Myślę, że nawet niezainteresowani Waterjetem z chęcią obejrzą nasz materiał. My życzymy powodzenia w dalszych projektach. Niech maszyna działa całą dobę. Jak najmniej awarii i może do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Cześć, witajcie na kanale Waterjet Support. Dzisiaj gości nas firma Dulempa. Znajdujemy się w miejscowości Kobielice, bardzo urokliwa miejscowość. My jesteśmy już po wstępnym oprowadzeniu po firmie i tutaj na początku ja chciałabym bardzo podziękować za oprowadzenie nas, za pokazanie wszystkich zakamarków.